Lekcja 1. Kampania powitalna. Kampania, o której wspomniałeś, brzmi intrygująco. Zaprasza wszystkich do swoich domów i okolic. Tak, to świetna inicjatywa wzmacniająca ducha wspólnoty. Zdecydowanie. Budowanie więzi może wzmocnić sąsiedztwo. Myślę, że zachęca to ludzi do nawiązywania wzajemnych kontaktów. Tak, tworzenie poczucia przynależności jest niezwykle ważne. Pomaga także przełamywać bariery między różnymi grupami. Dokładnie. Każdy zasługuje na to, by czuć się mile widzianym i docenianym. Uwielbiam ten pomysł. To wspaniały sposób na promowanie inkluzywności. Znajdźmy sposoby na wspieranie tego typu inicjatyw w naszych społecznościach. Lekcja 2. Eksploracja gór skalistych. Jedne z najbardziej znanych górskich krajobrazów na Ziemi skupiają się w kanadyjskich górach skalistych. Zdecydowanie. Widoki stamtąd są po prostu zapierające dech w piersiach. Słyszałem, że szlaki turystyczne oferują niesamowite widoki. Tak, to raj dla miłośników pieszych wędrówek, oferujący mnóstwo możliwości do odkrycia. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak majestatycznie wyglądają te szczyty na żywo. Zdecydowanie. Dzika przyroda i przyroda są tam również oszałamiające. Chciałbym zobaczyć z bliska turkusowe jeziora i majestatyczne góry. Ja też. To miejsce, które naprawdę oddaje piękno natury. Zaplanujmy podróż, aby przeżyć to razem. Lekcja 3. Odpowiedzialność za środowisko. Musimy zająć się wpływem zanieczyszczeń na naszą glebę, rzeki i lasy. Zdecydowanie. Niepokojące jest to, jaki to ma wpływ na środowisko. Tak, te zasoby naturalne zostały nam przekazane przez naszych przodków. I naszym obowiązkiem jest chronić je dla przyszłych pokoleń. Dokładnie. Powinniśmy promować zrównoważone praktyki, aby odwrócić szkody. Tak, każdy, nawet najmniejszy krok, może przyczynić się do większej zmiany. Ważne jest podnoszenie świadomości na temat tych problemów. Zdecydowanie. Edukacja odgrywa kluczową rolę w promowaniu odpowiedzialnego podejścia do środowiska. Znajdźmy sposoby na zaangażowanie się w lokalne działania na rzecz ochrony środowiska. Lekcja 4. Etykieta telefoniczna. Czy słyszałeś o nowych zasadach ubioru w pracy? Nie, co się zmieniło? Wprowadzają bardziej elastyczny dress-codę, aby zapewnić wygodę. Brzmi ciekawie. Myślę, że to może podnieść morale. Tak, ludzie często działają lepiej, gdy czują się komfortowo. Zdecydowanie, ale zastanawiam się, jak definiują zrelaksowany. Myślę, że pozwalają na noszenie bardziej swobodnego ubioru, na przykład dżinsów i ładnych koszul. Świetnie. Miło jest mieć trochę więcej swobody w tym, jak się ubieramy. Tak, chodzi o to, aby znaleźć równowagę między profesjonalizmem a komfortem. Lekcja 5. Zmiany w zachowaniu. Dla ludzi, którzy żyli w tym okresie, zmiany wydawały się dość drastyczne. Zdecydowanie. Świat zmienił się na wiele sposobów, zwłaszcza pod względem społecznym. Tak, a zmiany te często wpływają na zachowanie i postawy ludzi.
Fascynuje mnie, jak wydarzenia historyczne kształtują nasze codzienne życie. Dokładnie. Ludzie dostosowują się do otoczenia, tworząc nowe normy i tradycje. Tak, i ciekawie jest obserwować, jak różne pokolenia reagują na te zmiany. Jasne, każde pokolenie ma swoje własne, wyjątkowe wyzwania i triumfy. Myślę, że zrozumienie tych zachowań pomaga nam nawiązywać lepsze relacje z innymi. Zdecydowanie przypomina nam o naszym wspólnym ludzkim doświadczeniu. Lekcja 6. Weekendowy wypad. Brzmi idealnie. Jak długo zostaniesz? Tylko na tydzień, a potem wracam do domu. Nie mogę się doczekać, żeby odkrywać. To wystarczająco dużo czasu, aby naprawdę wczuć się w to doświadczenie. Tak, chcę spróbować jak najwięcej, póki tam będę. Co koniecznie musisz zobaczyć podczas podróży? Chętnie odwiedziłbym lokalne targi i miejsca historyczne. Brzmi ekscytująco. Zawsze fajnie jest poznawać nowe kultury. Zdecydowanie. Chcę zanurzyć się w tutejszych zwyczajach. I nie zapomnij zrobić mnóstwa zdjęć, aby upamiętnić te chwile. Lekcja 7. Zdrowe zmiany w odżywianiu. Świetnie. Jakie zmiany wprowadziłeś w swojej diecie? Cóż, zacząłem dodawać do posiłków więcej owoców i warzyw. To sprytne posunięcie. Świeże produkty są bardzo ważne dla zdrowia. Tak, czuję się bardziej energiczny, a moje posiłki są teraz bardziej kolorowe. Uwielbiam to. Zdrowe odżywianie może być równie przyjemne, co korzystne. Dokładnie. Ja też staram się ograniczać przetworzoną żywność tak bardzo, jak to możliwe. To dobry pomysł. Produkty pełnowartościowe zapewniają lepsze odżywianie. Tak, to niesamowite, jak małe zmiany mogą zrobić wielką różnicę. Zgadzam się. Podzielmy się kilkoma zdrowymi przepisami następnym razem, kiedy będziemy razem gotować. Lekcja 8. Utrzymanie motywacji. Zauważyłam, że towarzysz ćwiczeń pomaga mi zachować motywację do codziennych ćwiczeń. To świetna strategia. Dzięki niej treningi stają się przyjemniejsze, prawda? Tak, wzajemnie się rozliczamy, co jest naprawdę pomocne. Oczywiście. Miło jest mieć kogoś, z kim można dzielić tę podróż. Ponadto możecie motywować się nawzajem do próbowania nowych ćwiczeń. Dokładnie. Dzięki temu rutyna pozostaje świeża i ekscytująca. Myślę, że pomocne jest również świętowanie postępów innych. Tak, odrobina zachęty może wiele zdziałać w kwestii kondycji fizycznej. Znajdźmy czas na wspólny trening i motywację. Lekcja 9. Plany weekendowych wycieczek. Myślę, że weekendowy wypad byłby idealny. To brzmi jak świetny pomysł. Kiedy chcesz wyjechać? Możemy wyjechać wcześniej w sobotę i wrócić w niedzielę. Świetnie. To daje nam cały dzień na zwiedzanie. Tak, możemy maksymalnie wykorzystać nasz wolny czas. Czy masz już jakiś konkretny cel podróży? Myślałem o tym,
żeby wybrać się w góry na pieszą wędrówkę. Brzmi wspaniale. Uwielbiam przebywać na łonie natury. Ja też. Zacznijmy planować szczegóły naszej podróży. Lekcja 10. Dostępność pokoi. Tak, mamy dla ciebie pokój. Fantastycznie. Nie możemy się doczekać naszego pobytu. Świetnie. Masz jakieś szczególne preferencje co do swojego pokoju? Jeśli to możliwe, chciałbym pokój z ładnym widokiem. Oczywiście. Mamy kilka opcji z pięknymi widokami. Brzmi idealnie. Nie mogę się doczekać, aż się zrelaksuję i nacieszę widokami. Czy jest coś jeszcze, o co chciałbyś poprosić podczas swojego pobytu? Może jakieś rekomendacje odnośnie lokalnych atrakcji? Oczywiście. Dam ci listę miejsc, które musisz zobaczyć. Lekcja 11. Rewolucja rosyjska. XX wiek przyniósł Rosji wiele zmian, szczególnie w okresie rewolucji. Tak, to był bardzo burzliwy czas, z tak dużą stawką dla wszystkich zaangażowanych. Zdecydowanie. Upadek monarchii zmienił bieg historii. A postacie takie jak Anastazja stały się symbolami tej zmiany. Tak, jej historia jest jednocześnie tragiczna i fascynująca. Zastanawiam się, jak inaczej potoczyłyby się wydarzenia, gdyby nie doszło do rewolucji. Ciekawie jest zastanowić się nad historią alternatywną. Zdecydowanie, wpływ na kulturę i społeczeństwo był ogromny. To przypomnienie, jak szybko świat może się zmieniać. Lekcja 12. Opowieści podróżnicze. Niedawno, w zeszłym miesiącu, wybrałem się na wycieczkę na Bali. Brzmi niesamowicie. Jaka była twoja ulubiona część podróży? Uwielbiałam zwiedzać plaże. Były absolutnie oszałamiające. Słyszałem, że zachody słońca tam zapierają dech w piersiach. Tak, naprawdę takie są. Każdy z nich przypominał obraz na niebie. Czy próbowałeś jakiegoś lokalnego jedzenia będąc tam? O, zdecydowanie! Smaki były niesamowite, zwłaszcza świeże owoce morza. Mogę sobie tylko wyobrazić. Bali ma tak bogatą scenę kulinarną. Naprawdę, nie mogę się doczekać, żeby tam wrócić i odkryć więcej. Lekcja 13. Pasja fortepianowa. Słyszałem, jak grasz na pianinie. To niesamowite! Tak, uwielbiam grać muzykę. Czy grasz w jakichś zespołach? Aktualnie nie, ale zawsze chciałem do któregoś dołączyć. To byłoby ekscytujące. Zabawa z innymi przynosi inną energię. Naprawdę! Myślę, że współpraca może inspirować do kreatywności. Oczywiście. Poza tym to świetny sposób na poznanie nowych ludzi, którzy podzielają twoją pasję. Tak, chętnie znajdę lokalny zespół, z którym mógłbym pograć. Zdecydowanie powinieneś się tym zainteresować. To może zaowocować niesamowitymi możliwościami. Zrobię to. Muzyka to wspaniały sposób na nawiązanie kontaktu z innymi. Lekcja 14. Historie osobiste.
To historia, której nie przeczytałam w książce ani nie poznałam na zajęciach. Brzmi intrygująco. O czym jest ta historia? Widziałem to i przeżyłem, podobnie jak wielu z was. To sprawia, że ma to o wiele większy wpływ. Osobiste doświadczenia zawsze mają znaczenie. Tak, kształtują nasze pojmowanie świata w wyjątkowy sposób. Zgadzam się. Dzielenie się takimi historiami może zainspirować innych do refleksji nad własnymi podróżami. Dokładnie. Ważne jest, aby dzielić się zarówno trudnościami, jak i sukcesami. Tak, te historie pomagają nam nawiązać głębszą więź. Chętnie dowiem się więcej o Twoich doświadczeniach. Lekcja 15. Pasja fotografii. Aparat nadal może robić piękne zdjęcia, nawet starszymi modelami. To prawda. Wszystko zależy od umiejętności fotografa. Tak, dobre oko może zdziałać cuda w fotografii. Uwielbiam to, że niektórzy ludzie potrafią uchwycić emocje przez obiektyw. Dokładnie. To jak opowiadanie historii bez słów. Tak, jaki rodzaj fotografii lubisz? Szczególnie interesuje mnie fotografia krajobrazowa. To wspaniale. Natura ma tyle piękna do zaoferowania. Zgadzam się. Zaplanujmy kiedyś wspólny spacer fotograficzny. Lekcja 16. Widoki pokoi. Widoki i przestronne pokoje brzmią niesamowicie. Tak, uwielbiam zatrzymywać się w miejscach, które są otwarte i przyjazne. Czy podjąłeś już ostateczną decyzję, gdzie się zatrzymać? Kłaniam się ku miejscu, które oferuje zarówno wspaniały widok, jak i wygodę. Brzmi idealnie. Odpowiednia atmosfera może zdziałać cuda. Zdecydowanie, to wzbogaca całe doświadczenie podróży. Tak, miło jest mieć przytulną przestrzeń, do której można wrócić po dniu zwiedzania. Nie mogę się doczekać, aż usiądę na balkonie i będę podziwiać krajobraz. Ja też. Finalizujmy wkrótce nasze plany. Lekcja 17. Zaczynamy jutro. Od jutra możemy rozpocząć nową rutynę. Okej, to wydaje się wykonalne. Czy powinniśmy skupić się na konkretnych celach? Tak, myślę, że wyznaczenie sobie jasnych celów byłoby pomocne. Zgadzam się. To nas motywuje i trzyma na właściwej drodze. A może zaczniemy od ćwiczeń i zdrowego odżywiania? Brzmi świetnie. Zrównoważone podejście jest ważne. Tak, możemy się wzajemnie wspierać na swojej drodze. Zdecydowanie. Z towarzyszem łatwiej jest wytrwać. Kontaktujmy się regularnie, aby wzajemnie się motywować. Lekcja 18. Strategia porządkowania. Dobry wybór. Wyjmijmy wszystko i posegregujmy rzeczy na stosy do zachowania, oddania lub wyrzucenia. Brzmi jak solidny plan. Pomoże nam zobaczyć, czego naprawdę potrzebujemy. Dokładnie. Niesamowite, ile rzeczy gromadzimy z biegiem czasu. Tak, czasami trzymamy się rzeczy, które już nam nie służą.
Jasne. Ten proces będzie odświeżający i wyzwalający. Już nie mogę się doczekać, aż zobaczę, ile przestrzeni uda nam się stworzyć. Będzie o wiele lżej, gdy już skończymy. Tak, poza tym, przekazywanie darowizn może pomóc innym, co jest satysfakcjonujące. Oczywiście. Zaczynajmy. Jestem gotowa na porządki. Lekcja 19. Planowanie działań. Myślałem o naszym harmonogramie. Moglibyśmy wykonywać jedną czynność rano, a drugą późnym popołudniem. Brzmi jak dobry pomysł. Daje nam to czas na relaks w międzyczasie. Tak, zarezerwujmy bilety na popołudniowe wydarzenie. Świetnie. Co planowałeś na poranek? Może odwiedzimy lokalne muzeum albo wybierzemy się na pieszą wycieczkę? Uwielbiam te opcje. Obie są idealne na dobry początek dnia. Dokładnie. Podejmijmy decyzję wkrótce, żebyśmy mogli poczynić niezbędne ustalenia. Tak, nie mogę się doczekać, żeby wszystko odkryć. Ja też. To będzie niesamowity dzień. Lekcja 20. Zmiany w zachowaniu. Dla osób żyjących w tym okresie zmiany wydawały się dość znaczące. Zdecydowanie, to fascynujące, jak zmiany społeczne mogą wpływać na zachowania. Tak, sposób, w jaki ludzie wchodzą ze sobą w interakcję, znacznie się zmienił. Zgadzam się. Technologia, na przykład, zmieniła style komunikacji. Dokładnie. Ludzie są bardziej ze sobą połączeni, ale czasami czują się odizolowani. To prawda. Ciekawe, jak ta dynamika przekłada się na codzienne życie. Tak, a zrozumienie tych zmian może pomóc nam lepiej budować relacje. Zdecydowanie. Chodzi o dostosowanie się do otaczającego nas świata. Myślę, że ważne jest zastanowienie się nad tym, jak możemy udoskonalić nasze interakcje. Lekcja 21. Niezbędne rzeczy do spakowania. Nie zapomnij spakować z butów trekkingowych, kremu przeciwsłonecznego, środka odstraszającego owady i apteczki pierwszej pomocy. Dobrze powiedziane. Te rzeczy są niezbędne do udanej wędrówki. Tak, odpowiednie obuwie może mieć duże znaczenie na szlaku. Zdecydowanie. Komfort jest kluczowy, gdy spędzasz wiele godzin poza domem. Aby chronić się przed poparzeniem słonecznym, należy używać kremu z filtrem przeciwsłonecznym. Zdecydowanie. Przekonałem się o tym na własnej skórze podczas mojej ostatniej wędrówki. Równie ważne w walce z insektami jest stosowanie środków odstraszających owady. Tak, nie znoszę, kiedy komary psują piękny dzień. Apteczka pierwszej pomocy pozwoli nam być przygotowanym na drobne urazy. Lekcja 22. Strategia gotowania. To dobry plan. Zacznę od podsmażenia cebuli i czosnku. Idealnie. Te aromaty wypełnią kuchnię tak ciepłym zapachem. Tak, a potem dodam pomidory i będę je dusić. Brzmi pysznie. Niesamowite, jak proste składniki potrafią zdziałać cuda. Dokładnie. Co jeszcze powinniśmy dodać do dania? A może świeże zioła dla dodatkowego smaku? Świetny pomysł.
Świeża bazylia lub oregano podniosłyby walory potrawy. Zdecydowanie. Upewnijmy się, że wszystko mamy przygotowane, zanim zaczniemy. Już nie mogę się doczekać, kiedy wspólnie zjemy ten posiłek. Lekcja 23. Plany weekendowe. Brzmi fajnie. Jak długo zostaniesz na wycieczce? Tylko na tydzień, a potem wracam do domu. Nie mogę się doczekać, żeby odkrywać. Tydzień to idealny czas, żeby zobaczyć wiele. Tak, mam listę miejsc, które chcę odwiedzić będąc tam. Świetnie. Co jest na szczycie twojej listy? Naprawdę chciałbym odwiedzić kilka lokalnych targowisk i spróbować jedzenia ulicznego. Niesamowite! Jedzenie uliczne to często najlepszy sposób na poznanie danego miejsca. Dokładnie. Nie mogę się doczekać, aż spróbuję wszystkich tych smaków. Zadbajmy o dobre zaplanowanie trasy. Lekcja 24. Zmiany w diecie. Świetnie! Jakie zmiany wprowadziłeś w swojej diecie? Cóż, zaczęłam jeść więcej produktów pełnowartościowych i mniej przetworzonych. To sprytne posunięcie. Jedzenie pełnowartościowej żywności może naprawdę poprawić twoje zdrowie. Zdecydowanie. Czuję się bardziej energiczny, odkąd wprowadziłem te zmiany. Tak, świeże owoce i warzywa robią ogromną różnicę. Zacząłem też przygotowywać posiłki, co pomaga mi trzymać się planu. To świetna strategia. Oszczędza czas w ciągu tygodnia. Dokładnie. Poza tym, to satysfakcjonujące mieć zdrowe posiłki gotowe do spożycia. Chętnie dowiem się więcej o twoich pomysłach na przygotowywanie posiłków. Lekcja 25. Motywacja do ćwiczeń. Aby utrzymać motywację, odkryłem, że towarzysz ćwiczeń naprawdę pomaga. Świetny pomysł. Dzięki niemu treningi będą o wiele przyjemniejsze. Dokładnie. Wzajemnie się rozliczamy, co jest niezwykle ważne. Zgadzam się. Miło jest mieć kogoś, kto cię zmotywuje do działania. Tak, może to też prowadzić do wspólnego wypróbowywania nowych ćwiczeń. Oczywiście. Dzięki temu wszystko jest świeże i przyjemne. Ponadto, świętowanie postępów innych jest motywujące. Tak, odrobina motywacji może wiele zdziałać w kwestii kondycji fizycznej. Znajdźmy kiedyś czas na wspólne ćwiczenia. Lekcja 26. Pomysły na weekendowe wycieczki. Myślę, że weekendowy wypad byłby dla nas idealny. Brzmi idealnie. Kiedy chcesz wyjechać? Możemy wyjechać wcześniej w sobotę i wrócić w niedzielę. To daje nam mnóstwo czasu na zwiedzanie. Dokładnie. Masz już jakiś cel? A co powiesz na góry? Chętnie wybrałbym się na pieszą wędrówkę. Świetny wybór. Widoki byłyby niesamowite. Tak, pakujmy sprzęt i zróbmy jakieś plany. Nie mogę się doczekać. To będzie wspaniały wypad. Lekcja 27. Składniki makaronu. Potrzebujemy kilku dodatkowych składników, aby dopełnić posiłek. Jasne. Myślę,
że powinniśmy zrobić danie z makaronem. Brzmi pysznie. Jakiego sosu powinniśmy użyć? Uwielbiam klasyczny sos marinara. Zawsze się sprawdza. To świetny wybór. Świeża bazylia naprawdę go wzbogaci. Tak. I powinniśmy dodać trochę czosnku dla lepszego smaku. Idealnie. Zbierzmy wszystko, czego potrzebujemy, żeby to się udało. Nie mogę się doczekać, aż wspólnie stworzymy coś pysznego. Ja też. Gotowanie ze świeżych składników jest najlepsze. Lekcja 28. London Eye. Podczas przejażdżki London Eye można podziwiać zapierające dech w piersiach widoki na panoramę miasta. Zdecydowanie. To obowiązkowy punkt programu podczas wizyty w Londynie. Tak, widoki zapierają dech w piersiach, zwłaszcza o zachodzie słońca. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak pięknie to musi wyglądać z góry. Dokładnie. Widok Tamizy i wszystkich jej zabytków jest niesamowity. Chętnie zrobiłbym mnóstwo zdjęć stamtąd. Tak, to idealne miejsce na pamiątkowe zdjęcia. Zadbajmy o to, żeby uwzględnić to w naszym planie podróży. Zdecydowanie. To będzie punkt kulminacyjny naszej podróży. Lekcja 29. Pizza domowej roboty. Brzmi fajnie. Co dziś gotujesz? Robię domową pizzę od podstaw. Naprawdę. To niesamowite. Jakich dodatków planujesz użyć? Myślę o klasycznej margaricie ze świeżą bazylią i mozzarellą. Brzmi pysznie. Świeże składniki robią całą różnicę. Tak, uwielbiam to, jak bardzo pizza może być spersonalizowana. Oczywiście. Moglibyśmy nawet zrobić pizzę pół na pół dla urozmaicenia. Świetny pomysł. Przygotujmy razem jakieś fajne dodatki. Już się nie mogę doczekać. Wspólne gotowanie zawsze jest przyjemne. Lekcja 30. Aspiracje prezydenckie. Ciekawe, jak zdobył sławę poza granicami Teksasu. Tak, ale dlaczego w takim razie tak wiele osób chciało, żeby kandydował na prezydenta w 2000 roku? Myślę, że to jego charyzmatyczna osobowość przyciągała ludzi. Zdecydowanie. Potrafił nawiązywać z ludźmi osobisty kontakt. Ponadto jego doświadczenie w polityce Teksasu dawało mu mocną pozycję. Tak, to było kluczowe dla zdobycia uwagi i poparcia w całym kraju. Wielu widziało w nim świeżą alternatywę dla uznanych polityków. Dokładnie. Jego przesłanie znalazło oddźwięk u wielu wyborców. Fascynujące jest, jak szybko może zmienić się postrzeganie polityki przez opinię publiczną. Lekcja 31. Sadzenie drzew. Myślę, że wspieranie organizacji sadzących drzewa może mieć znaczenie. Zdecydowanie. Drzewa są niezbędne dla naszego środowiska i klimatu. Tak, pomagają redukować dwutlenek węgla i dostarczają tlen. Ponadto tworzą siedliska dla dzikich zwierząt, co jest niezwykle ważne. Dokładnie. Sadzenie drzew może również upiększać społeczności.
Tak, to prosta czynność, która może mieć trwałe skutki. Podoba mi się, że takie inicjatywy angażują ludzi w ochronę środowiska. Zdecydowanie. Zachęca wszystkich do wzięcia udziału w ochronie naszej planety. Poszukajmy lokalnych organizacji, które możemy wspólnie wesprzeć. Lekcja 32. Kontynuacja. Musimy śledzić każdy szczegół, aby mieć pewność, że wszystko idzie zgodnie z planem. Tak, doskonale. Nie możemy sobie pozwolić na żadne opóźnienia w tym projekcie. Dokładnie. Terminowa komunikacja jest kluczem do sprawnego przebiegu prac. Zgadzam się. Ważne jest, żeby skontaktować się ze wszystkimi zaangażowanymi. Porządźmy listę wszystkich zadań, które wymagają naszej uwagi. Dobry plan. W ten sposób możemy ustalić priorytety tego, co najpilniejsze. Tak, kontaktuję się z dostawcami i poproszę o aktualizację. Mogę skontaktować się z zespołem, aby potwierdzić postępy. Świetnie. Później spotkamy się ponownie, żeby omówić dalsze kroki. Lekcja 33. Nawigowanie po zmianach. W jakim stopniu zauważyłeś zmiany w swoim otoczeniu? To imponujące. Ostatnio widziałem sporo transformacji. Czy w końcu udało ci się odnaleźć, czy potrzebowałeś pomocy? Udało mi się znaleźć drogę, ale na początku było trochę myląco. Rozumiem. Nowe miejsca mogą być przytłaczające, dopóki się do nich nie przyzwyczaisz. Tak, ale eksploracja może być również częścią zabawy. Zdecydowanie. Każdy zakręt może prowadzić do nowych odkryć. Uwielbiam przygodę polegającą na odkrywaniu ukrytych perełek w mieście. Ja też. To sprawia, że podróż jest o wiele bardziej ekscytująca. Lekcja 34. Przygody zakupowe. Całkiem fajnie. Gdzie byłeś? Odwiedziłem kilka lokalnych targowisk i znalazłem kilka świetnych sklepów. Jakie dobre sklepy możesz polecić? Tak, znalazłem fantastyczny butik z wyjątkową odzieżą. Brzmi niesamowicie. Uwielbiam odkrywać takie ukryte perełki. Ja też. Zawsze ekscytujące jest znalezienie czegoś wyjątkowego i innego. Czy znalazłeś coś, czemu nie mogłeś się oprzeć? Oczywiście, nie mogłam przejść obojętnie obok pięknego, ręcznie robionego szalika. To wspaniale! Szaliki potrafią dodać stylu każdej stylizacji. Lekcja 35. Uprzejmość ma znaczenie. Niektóre zachowania mogą irytować innych. Ważne jest, aby zachować ostrożność. Zdecydowanie. Osoba uprzejma unika zbyt głośnego słuchania muzyki w miejscach publicznych. Tak, to świetny przykład liczenia się z innymi. Myślę, że proste akty dobroci mogą wiele zmienić. Zdecydowanie. To tworzy przyjemniejszą atmosferę dla wszystkich. Tak, nadaje pozytywny ton interakcjom społecznym. Zgadzam się. Bycie uprzejmym może prowadzić do lepszej komunikacji. Dokładnie. Starajmy się praktykować życzliwość w naszym codziennym życiu.
Świetny pomysł. Drobne gesty mogą mieć wielkie znaczenie.